Wszyscy dobrze wiemy o tym, że istnieją takie miejsca, w których siły nadprzyrodzone są odczuwalne w sposób szczególnie intensywny. Nawiedzone zamki, domy czy lasy są rzeczywistością, której nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć, co sprawia, że duchy pojawiają się tam o wiele częściej niż gdziekolwiek indziej. W większości przypadków jest to spowodowane niedomkniętymi przejściami pomiędzy światem żywych a umarłych. Skąd się biorą takie przejścia i jak je rozpoznać i zamknąć? Tego dowiecie się oglądając dzisiejszy odcinek, na który serdecznie Was zapraszam. Nagły i niewyjaśniony spadek temperatury otoczenia zachodzący w obszarze, w którym mają miejsce aktywności paranormalne, nazywany jest zimnym punktem. Osoby szczególnie wrażliwe dość łatwo odczuwają takie miejsca na cmentarzach, kostnicach czy innych miejscach, które ściśle powiązane są ze śmiercią. W większości nawiedzonych domów zawsze jest jeden pokój lub miejsce, w którym doszło do tragicznej śmierci. To tam temperatura otoczenia jest niższa, a aktywność elektromagnetyczna jest o wiele intensywniejsza niż w pozostałych częściach domu. Takie miejsce nazywane jest sercem domu. Duchy są w stanie przedostawać się do płaszczyzny fizycznej. Niektórzy ludzie mocno wierzą, iż zimne punkty wskazują umiejscowienie portali do zaświatów lub niewidzialnych drzwi między naszym światem a duchowym wymiarem, przez które duchy mogą się swobodnie przemieszczać. Istnieją różne metody zamykania, a nawet otwierania duchowych portali. Druidzi zamykają portale kładąc dłoni na zimnych punktach, a następnie powoli obracają ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wyobrażając sobie, że w ten sposób portal zostaje zapieczętowany. Niektórzy są w stanie rozpoznać otwarte portale duchowe bez konieczności posługiwania się specjalistycznymi przedmiotami. Innym wystarczy zwykłe wahadło. Szukając przejść, trzeba mieć oko na ruch wahadła i zatrzymywać się przed każdym kolejnym krokiem. Jeśli wahadło zacznie się samoistnie obracać, to znaczy, że portal został odnaleziony. Obrót zgodny z ruchem wskazówek zegara oznacza, że to portal, który pozwala duchom wejść do płaszczyzny fizycznej, zaś ruch przeciwny do wskazówek zegara wskazuje na wrota, które służą duchom jako punkt wyjścia z płaszczyzny fizycznej. Istnieją osoby, które wierzą, że praca z tablicami Ouija lub seanse spirytystyczne mogą tworzyć lub odblokowywać tego typu przejścia. To przez nie duch wchodzi i opuszcza nasz wymiar. Zazwyczaj po zakończeniu komunikacji z duchem i jego powrocie do swojego świata, portal zamyka się. Jednak w nielicznych przypadkach drzwi mogą pozostawać otwarte, a gdy tak się dzieje, wzrost aktywności paranormalnej w ich pobliżu staje się mega zauważalny, a jedynymi sposobami na zamknięcie portalu jest specjalna modlitwa lub odpowiednie zaklęcie. Istnieje kilka rytuałów, które często stosują ludzie podejmujący ryzyko otwierania przejść do innego wymiaru. Pamiętaj koniecznie, że fakt, iż taka możliwość istnieje, wcale nie oznacza, że powinieneś się tym zajmować. Jeżeli nie wiesz, jak się za to zabrać, lepiej nie przeprowadzaj tego typu eksperymentów, gdyż bez odpowiedniej wiedzy i przygotowania efekty mogą być nieprzewidywalne. Tajemnicze zniknięcia na całym świecie dowodzą istnieniu tego typu przejść, dlatego ostrzega się zachować dużą ostrożność podczas interakcji z nimi. Jeśli jednak się na to zdecydujesz, bo masz ku temu ważny powód, to koniecznie zachowaj dużą ostrożność. Postępuj zgodnie z instrukcjami i zawsze zamykaj portal po zakończeniu swoich praktyk. Pomimo iż przejścia do innych światów często pojawiają się w pobliżu wirów energii, wielu praktykujących duchowo ludzi do uruchamiania tego typu wrót stosuje lustra. W ten sposób umożliwia się bytom przechodzenie do ziemskiego królestwa na krótkie okresy czasu.
Okazuje się bowiem, że lustro może stanowić swego rodzaju portal pomiędzy osobą przywołującą a bytem z innego wymiaru, tworząc przejście, które, jeśli tylko coś złego zacznie się dziać, tym bardziej musi zostać natychmiast zniszczone lub zamknięte. Niestety wiele osób zapomina zamknąć portal. Wtedy pojawiają się u nich groźne sytuacje i cierpi na przewlekłe choroby. Osoby te są wyczerpane, ich aura jest słaba i pojawiają się w niej deformacje, a nawet otwarte portale i wtedy pojawia się poważny problem. Niszczenie aury ma swój początek w przeszłości, łączy ze sobą osobę i ten punkt w czasie. Zwykle takie portale otwierają się i nie można ich zamknąć. Są jak dziura w aurze, otwierają się i pobierają energię od żywej osoby w przestrzeń. Osoba ta źle się czuje i zaczyna chorować. Trudności zaczynają się w losie odpowiadającym czakrze, na której otwarty jest portal. Odnosi się wtedy wrażenie, że negatywność i problemy wlewają się z zewnątrz i wchodzą w aurę niekończącym się strumieniem. Oczyszczanie pomaga tylko na pewien czas. Sytuacja zazwyczaj się komplikuje i nie ma poprawy. Osoby te zbyt często odczuwają zmęczenie i że każdego dnia ktoś lub coś wysysa z nich energię. Traci poczucie własnej wartości, staje się niepewny, myśli ciągle nadchodzą, my się nakręcamy. Wówczas często doznajemy lęków, fobii, nerwic czy innych problemów. Jest to niestety związane z portalem, ponieważ poważnie wyczerpuje energię w czakrze i miejscu znajdującej się aury. Z jego powodu system energetyczny ciała i układu nerwowego cierpi i stopniowo się wyniszcza. Karma niespełnionej misji rośnie jak śnieżka i może skomplikować życie człowieka nie tylko w tym życiu, ale również i w przyszłych żywotach. Przyciągane są sytuacje, istnieje pomieszanie karmy i obciążenia osoby, w której musisz rozwiązać problemy tej karmy, misji i tych, które przyszły z tymczasowego portalu. Wtedy konieczne jest oczyszczenie aury z negatywnych i obcych programów. Można to zrobić za pomocą energii mocy, świec czy wosku. Konieczne jest również usunięcie programów wpływu innych ludzi i rodziców, zwłaszcza dzieciństwa i dorastania, kiedy dusza była pod presją i nie miała jeszcze osobowości. W pierwszej kolejności musisz określić, gdzie ten tunel znajduje się w Twojej aurze. Zazwyczaj jest on po lewej stronie, ale zdarza się, że jest po prawej. Jeśli Twój portal jest umiejscowiony z przodu, to niedobrze. Przyszłość człowieka nakłada się na siebie i staje się oczywista. W tej sytuacji przy wysiłku woli i pracy myśli konieczne jest przesunięcie tego portalu i umieszczenie go po lewej stronie. To zajmie trochę czasu, ale trzeba to robić cierpliwie i metodycznie, codziennie, aż portal wyraźnie stanie po lewej stronie. Jednocześnie poproś też o pomoc wyższe siły i podziękuj im, gdy wszystko się powiedzie. Z portalem do świata umarłych możesz pracować tylko wtedy, gdy znajduje się on po lewej stronie. Świat żywych i świat umarłych różnią się pod względem gęstości. Portal nie ma wyraźnych granic i jest niejasny, dlatego koniecznym jest skondensowanie energii, aby otworzyć drzwi. Najpierw, będąc jeszcze w świecie żywych, trzeba otworzyć przejście. Skupiasz wibracje tego świata w wyraźny kształt drzwi. Następnie tworzymy zawiasy drzwiowe, a na nich zawieszamy drzwi z zamkiem i klamką. Zamek powinien być taki, aby można było go otworzyć tylko kluczem i tylko z Twojej strony. Możesz zrobić dowolne drzwi. Najważniejsze, żeby były mocne. Drzwi koniecznie musisz zostawić uchylone. Teraz trzeba poprosić wyższe siły, Boga, Anioła Stróża, aby dały nam klucz do zamykania i otwierania tych drzwi oraz do utrzymywania tego przejścia pod osobistą kontrolą. Wypowiadamy słowa. Aby to zrobić, wyciągamy prawą rękę przed siebie, dłonią do góry, tak aby klucz leżał na prawej dłoni.
Globalnie nie wpłyniesz ani na nasz ziemski świat, ani na świat umarłych, ale zyskasz osobistą kontrolę nad połączeniem ze światem umarłych. Nawiążesz przyjazne stosunki, w których komunikacja będzie odbywała się tylko za obopólną zgodą. Jeśli wyższe siły dadzą Ci klucz, to świetnie. Jesteś godnym magiem, któremu powierzono kontrolę na najwyższym poziomie. Tylko nie zapomnij podziękować za taki zaszczyt. Trzymaj klucz w prawej ręce i w ogóle go nie puszczaj. Teraz zamknij drzwi kluczem prawą ręką i wyjmij klucz z dziurki od klucza. Lewą ręką pociągamy za zamkniętą klamkę, aby upewnić się, że jest zamknięta. Teraz jeszcze raz otwórz drzwi kluczem prawą ręką. Wyjmij klucz z dziurki od klucza. Klucz cały czas pozostaje w prawej ręce. Otwórz drzwi lewą ręką i znowu zamknij drzwi kluczem prawą ręką. Teraz wyjmij klucz z dziurki od klucza, a lewą ręką sprawdź, czy jest dobrze zamknięta. W żadnym wypadku nie wyjmuj klucza z ręki. Jeśli nieumyślnie zostawisz klucz w dziurce od klucza, mogą go ukraść istoty subtelnego planu, pomimo iż masz go dobrze przymocowanego, np. za pomocą gumki na dłoni. Nikt Ci wtedy nie może pomóc, ponieważ kiedy prosisz wyższe siły o ten klucz, bierzesz za niego pełną odpowiedzialność, dlatego jeśli go zgubisz, jesteś im go winien. Przed przystąpieniem do rytuału musisz stworzyć lustrzany korytarz, wcześniej narzucając na lustra jakąś czarną tkaniną. Rytuał odbywa się w kole narysowanym kredą na podłodze i umieszczonym między lustrami. Nigdy nie powinieneś wchodzić poza obszar koła. Poza tym koło powinno być umieszczone w taki sposób, aby można było swobodnie pracować ze świecami i lustrami, czy zapalić i gasić świece. Kiedy krąg jest narysowany i jesteś w nim, umieść czarną świecę na zewnątrz koła, obok każdego lustra i zapal je. Następnie zgaś światło i zdejmij tkaninę z luster. Wtedy otwiera się korytarz. Upewnij się, że w nim nie jesteś. Rzuć zaklęcie z pamięci, patrząc bezpośrednio w lustrzany korytarz. Jeśli wszystko poszło dobrze, to na środku korytarza powinieneś zobaczyć lekką mgłę lub poczujesz powiew, chłód, ruch powietrza, który będzie wirował w pobliżu luster. Świece pomogą to ustalić. Zobaczysz, jak płomień tańczy. Jeśli po rzuceniu zaklęcia ruch nie ustaje, czytaj zaklęcie tak długo, aż wszystko się uspokoi. Następnie połącz oba lustra stroną lustrzaną do wewnątrz. Jednak nie wolno dotykać ich gołymi rękami, tylko przez materiał. Na tyle luster kredą narysuj krzyż i zawiń je w gruby czarny materiał. Zgaś świecę i włącz światła. Dopiero potem możesz już opuścić krąg. Lustra należy wynieść z mieszkania, zakopać je z dala od domu, pochować na cmentarzu albo wyrzucić do rzeki. Tutaj konieczne jest, aby woda płynęła. Wróć do domu, nie odwracając się za siebie. Jeśli nie pracujesz z ciemnymi siłami, możesz wrzucić kilka monet do wody lub razem z lustrami w ziemię z napisem Paid. Jeśli natomiast regularnie z nimi pracujesz, podziękuj jak zawsze. Ofiary i daniny to zgony, które miały miejsce w tym mieszkaniu. Jeśli do rytuału były używane lustra, w których doszło do czyjejś śmierci, już nigdy więcej nie wieszaj ich ponownie. Aby zamknąć portal, musisz skorzystać z lustrzanego korytarza. Rytuał odbywa się w nocy. Najbezpieczniejszy czas to od północy do 3 nad ranem, ale jeśli nie jest to możliwe, możesz o dowolnej porze dnia, lecz tylko po zachodzie słońca. W tym okresie możesz zobaczyć w lustrze najbardziej złego ducha, diabła. Ma on więcej siły i dlatego może zabrać więcej energii, a nawet zabrać ze sobą Twoją duszę. Najpierw musisz określić lokalizację portalu. Najczęściej znajduje się w jednym z luster lub w lustrzanym korytarzu, który już istnieje w pomieszczeniu dzięki lustrom ustawionym naprzeciw siebie. Jeśli tak nie jest, a portal zostanie zdiagnozowany tylko w jednym lustrze, do rytuału kupuje się kolejne. W rzadkich przypadkach portal znajduje się poza zasięgiem istniejących luster w pokoju. Wtedy pułapka jest tworzona z 2 nowych luster.
Istnieje jednak łatwiejszy sposób na podróż do innego świata. Aby wszystko się udało, a portal do innego świata się otworzył, konieczne jest użycie świadomości w niecodzienny sposób. W ramach przygotowania zaleca się dokładne przestudiowanie swoich myśli. Ważne jest, aby przedstawiać obrazy tak wiarygodnie, jak to tylko możliwe. O nawiązaniu kontaktu z innym światem świadczyć będzie strach zwierząt i uczucie dyskomfortu. To zupełnie normalne i nie ma się czego bać. Jest kilka instrukcji, jak zobaczyć ten świat. Przed pójściem spać, leżąc w łóżku, musisz postawić swojej podświadomości jasne zadanie, aby dobrze znana kompozycja muzyczna pozwoliła Ci zobaczyć obrazy w kolorach. Całkowicie się zrelaksuj. Wyobraź sobie, że dusza przechodzi przez ciało, klatkę piersiową i ramiona. W tym samym czasie oddech powinien zastygnąć, a jednocześnie należy poczuć przypływ siły. Kolejnym ważnym sygnałem, że wszystko się układa, jest uczucie, że ciało płonie. Jest tylko jeden moment, aby przeniknąć do innego świata. Okres, w którym człowiek praktycznie zasnął, ale jednocześnie nadal jest świadomy siebie w rzeczywistości. Ważne jest, aby podświadomość nakazała zapamiętać wszystkie informacje i odtworzyła je w okresie czuwania. Pomimo iż wrota do zaświatów często działają w obu kierunkach, to miej na uwadze to, że niektóre portale mogą służyć duchom jedynie jako furtka wejściowa do naszego świata, natomiast inne mogą być dla nich tylko wyjściem z płaszczyzny fizycznej. Nawet jeśli wiesz, jak to zrobić, nie możesz zamykać wyjść ze świata fizycznego, gdyż może to uniemożliwić różnym bytom opuszczenie tej płaszczyzny, a to może być dla nich przyczyną strasznego cierpienia.